Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition i dzisiaj mam dla Was grę Echo Knight Beyond. Pewnie mało z Was kto kojarzy ten tytuł i w sumie się nie dziwię, bo jest to dosyć rzadka rzecz, natomiast na pewno ciekawostką jest to, że grę zrobiła firma, którą doskonale znacie, mianowicie From Software, czyli twórcy dzisiaj kultowych Souls-like'ów, ale właśnie wcześniej, zanim do tego doszło, zdarzyło im się właśnie zrobić też taki, czy to survival horror? Ciężko powiedzieć, bardziej nazwałbym to przygodówkę, aczkolwiek ma ona elementy survival horroru. Jak w ogóle dowiedziałem się o Echo Knight Beyond? Musicie wiedzieć, że jest to druga część gry. Pierwsza pojawiła się na PlayStation, aczkolwiek w nią nie grałem, ale patrząc na internecie wydaje mi się, że obydwie części nie mają z sobą zupełnie nic wspólnego. Są to zupełnie różne tytuły, nie mające jakby mianownika, wspólnego mianownika. Nie wiem, szczerze mówiąc, kiedyś zagram, to się wtedy na ten temat wypowiem. Natomiast jak trafiłem na Echo Knight Beyond? Gdy kupiłem Marioli PlayStation, ona trafiła w którymś momencie na Fatal Frame'a i zaczęła jej się taka faza na japońskie horrory. Nie tylko w grach, ale też w filmach. Bardzo dużo żeśmy tego oglądali, a i Mariola na PlayStation 2, jeżeli coś było właśnie w stylu Fatal Frame'a, no to ona sobie to ogrywała. No i ja jej tam te gry wynajdywałem i kiedyś właśnie w jakimś forum pewnie, nie pamiętam gdzie, przeczytałem, że bardzo dobra gra Echo Knight Beyond, nie? Że też japoński horror od japońskiego dewelopera. I też postanowiłem wtedy, oczywiście na piratach jeszcze żeśmy działali, postanowiłem to ściągnąć. No i oczywiście dałem jej, żeby zagrać, no ale niestety jej się nie spodobało. Szczerze mówiąc, wiem dlaczego jej się nie spodobało, bo gra się dzieje w kosmosie, a moja żona nienawidzi gier, które dzieją się w kosmosie, tak samo jak nienawidzi filmów, w których są czarne karabiny, jak to ona mówi. Dziwne zboczenie. W każdym razie ja pamiętam, gdy zacząłem grać w to Echo Knight, u niej jeszcze wtedy była konsola, mówię, kurde, jaki w ogóle klimat ciężki, ale taki w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Mnie się podobało. Później, gdy miałem już swoją PlayStation, jakoś gdzieś ten tytuł mi umknął i w niego nie grałem. Przypomniałem sobie o nim kilka lat temu, że przecież był taki fajny tytuł Echo Knight Beyond, że warto do niego wrócić i dać mu szansę i wreszcie go skończyć, bo wtedy oczywiście nie udało mi się go skończyć. Nie pamiętam nawet z jakiego powodu. O czym jest Echo Knight Beyond? Wcieramy się w gościa, który przybywa, właściwie nie przybywa, rozbija się statkiem kosmicznym na Księżycu, rozbija się o jakąś taką bazę. Podróżowała z nim jego żona, bo oni niedawno się pobrali i to była ich taka jakby podróż poślubna. Żona znika, on się budzi sam, no i zaczyna prowadzić dochodzenie, gdzie ta żona jest, a w międzyczasie okazuje się, że w całej bazie wszyscy nie żyją. W zasadzie jest ona opanowana przez duchy, które nie chcą opuścić tego świata, bo mają jakieś niedokończone sprawy. Temat oczywiście z tymi duchami, które mają niedokończone sprawy, to już żeście w dziesiątkach filmów znacie to. Natomiast nasz bohater rusza na pomoc, właściwie szuka swojej tej żony, no i przy okazji pomaga oczywiście tym wszystkim duchom zamkniętym w stacji. To, co jest na pewno fajne w Echo Knight Beyond, to niesamowicie gęsty, ciężki klimat. W zasadzie przez całą grę nie spotkamy ani jednej żywej osoby. Jedyną postacią, która nie jest do końca żywa, bo jest androidem, jest właśnie taki gość, malarz, który zamieszkuje stację i tylko możemy go spotkać w jednym miejscu. Natomiast poza tym cała baza jest w zasadzie opuszczona. Jedynie możemy natknąć się na duchy poprzednich pracowników całej bazy. I to, co udało się zdecydowanie From Software, to poczucie osamotnienia. W żadnej chyba grze nie czułem takiej samotności jak w Echo Knight Beyond. Doskonale zostało to dane za pomocą w zasadzie braku jakiejkolwiek muzyki. Jedyne co słyszymy to odgłos kroków naszego bohatera, który w skafandrze porusza się po bazie. Bardzo często w bazie towarzyszy nam mgła. Jeżeli jest mgła, oznacza to, że gdzieś jest jakiś agresywny duch, który będzie chciał nas pozbawić życia. I tu jest kolejna ciekawa rzecz, mianowicie nie mamy w grze żadnej broni. Jedynie możemy uciekać przed duchami
bądź korzystać z jakichś forteli. A jeżeli duch nas zobaczy i zacznie nas gonić, mamy taki w rogu podany prędkość, prędkość bicia serca, tętno nasze jest podane i jeżeli ono będzie za wysokie, szczególnie kiedy goni nasz duch, bądź natkniemy się na jakiegoś ducha, no to nasz bohater umiera na zawał. To też nie jest jakoś specjalnie nowatorskie rozwiązanie, bo już w kilku grach podobne rzeczy były, między innymi w Call of Cthulhu mieliśmy coś takiego jak poczytalność i między innymi też na GameCube'a w Eternal Darkness coś takiego się pojawiało. Tutaj oczywiście pełni to troszkę inną funkcję, bo to jest jakby taki wskaźnik w zasadzie, który można powiedzieć, że trochę odpowiada za naszą energię, coś takiego, bo w momencie, kiedy duch nas zobaczy, mamy jedynie kilka sekund, żeby uciec przed nim, żeby wyswobodzić się i żeby nasze tętno ponownie spadło do normalnego poziomu. Także pomysł jest naprawdę fajny i to jest zrobione w ten sposób, że faktycznie kiedy idziesz po tej bazie i wsłuchujesz się tylko te swoje kroki i nagle duch Ci wyskakuje z jakimś wrzaskiem i nasz bohater zaczyna walić mu to serce i powoduje to, że obraz się coraz bardziej zaciemnia i w momencie, kiedy on się zaciemni całkowicie, nasz bohater pada na zawał, a my w zasadzie w dzikim pędzie próbujemy przejść przez jakieś drzwi, bo w zasadzie kiedy przechodzimy przez drzwi, ten duch zostaje w poprzedniej lokacji, no naprawdę potrafi wrzucić to ciary na plecy. Muszę przyznać, że pod tym kątem fajnie to wyszło, naprawdę fajnie to wyszło. Co ciekawe, From Software fajnie, czy też bardzo pomysłowo podeszli do tematu, aby cały czas to poczucie osamotnienia w grze było odczuwalne. Zdarza nam się, że mamy możliwość obejrzenia jakby pewnych fragmentów z życia wcześniej całej załogi, z całej bazy, kiedy możemy skanować pewne obiekty i wtedy odpala nam się krótka cutscenka wyjaśniająca, co tam naprawdę się stało. Ale zostało to zrobione w taki sposób, że w zasadzie nigdy nie widzimy całego człowieka. Może to być fragment ręki, fragment nogi, fragment tułowia. Nigdy nie ma takiej sytuacji, że była pokazana cała postać i jej twarz. Dzięki czemu nawet te filmy, w których widzimy, że są to żywe postacie, one tak naprawdę nie do końca to pokazują. I dzięki temu udało się ten klimat tej samotności zachować, tak, że faktycznie cały czas czujemy, że jesteśmy sami. W głównej mierze gra polega, jak to w większości gier przygodowych, na odpowiednim używaniu przedmiotów. Zbieramy jakieś rzeczy, zanosimy do niektórych duchów, no i w zasadzie rozwiązujemy ich jakby problem, one znikają, otwierają się nowe przejścia, bądź zostawiają nam kolejne przedmioty, które będziemy mogli użyć na kolejnym duchu i tak dalej, i tak dalej. Sama rozgrywka nie jest może jakoś tak specjalnie zajmująca, bo w zasadzie bardzo szybko daje się odczuć pewną monotonię. Znaczy baza ogólnie jest bardzo fajnie zrobiona i pomimo swojej takiej dość mocno surowej oprawy i kiepskich tekstur, bo tam tekstury to jest w ogóle totalne po prostu dno, jeżeli o to chodzi. Bardzo niskie rozdzielczości. Faktycznie, jeżeli przyrówna się do gier, które wyszły w tamtym czasie, w 2005 roku, do innych tytułów, które wyszły na PlayStation 2, no to Echo Knight Beyond wygląda bardzo, bardzo blado, ale nadrabia właśnie tym niesamowitym klimatem, szczególnie kiedy pogaszone są światła, bądź jest cały czas tam mgła, wiemy, że gdzieś tam duch się czai za rogiem, a my próbujemy przemknąć, no to jest naprawdę, potrafi wrzucić ciary na plecy i fajnie oddaje to poczucie uczestniczenia w jakimś tam japońskim horrorze. Większość japońskich horrorów opiera się o duchy. Większość tych horrorów, przynajmniej które ja widziałem, zawsze są to duchy z długimi czarnymi włosami. Tutaj co prawda będą inni też członkowie bazy, ale klasyczne duchy z długimi czarnymi włosami też zdecydowanie się pojawią. Jeden z fajnych elementów, ponieważ cały czas akcja dzieje się na Księżycu, mamy możliwość opuszczenia jakby bazy i wyjścia na powierzchnię Księżyca. Zrobiono to ponownie bardzo, wydaje mi się, niskim kosztem, ale efekt tego jest naprawdę piorunujący, ponieważ wtedy, gdy wychodzimy na powierzchnię Księżyca, nie ma w zasadzie żadnego dźwięku. I to jest jakby, czujemy tą niesamowitą pustkę, przestrzeń, która się przed nami otwiera i
widzimy, że tam gdzieś tam w tle tą ziemię, która jest i to jest jeszcze bardziej, to osamotnienie jeszcze bardziej na nas oddziałuje. Także jest to naprawdę, jeżeli chodzi o sposób wykonania, jest to naprawdę pomysłowo wykonana gra. Nie wiem, czy taki był zamysł twórców From Software, żeby dać nam tą samotność odczuć wyjątkowo silnie, ale jeżeli tak, no to w mojej opinii udało się to naprawdę idealnie. Jak to się gra, znaczy może inaczej, jak gra wypada, jeżeli chodzi o horror? Jest to horror troszkę bardziej, to jest troszkę innego rodzaju horror, bo wiecie, Resident Evil jest horrorem, Silent Hill jest horrorem i na przykład, nie wiem, Clock Tower jest horrorem, ale to są trzy tak różne gatunki. Resident Evil nie jest grą, która epatuje specjalnie strachem, to jest raczej tam jakieś mamy zombiaki, ale klimatu w tym aż tak dużo nie ma. Natomiast Echo Night Beyond właśnie jest taką grą w stylu Fatal Frame'a, czyli bardzo powolną, tak można powiedzieć wręcz majestatyczną. To jest oczywiście specjalny zabieg, bo ten majestatyzm, ten spokój ma powodować, że tracisz czujność, że jesteś po prostu, rozluźniasz się w pewnym momencie, że już jest ok, że to powolne tempo jakby Cię rozluźnia i nagle atakuje Cię ze zdwojoną siłą. Większość horrorów japońskich właśnie opiera się na takich założeniach i właśnie Echo Night Beyond też doskonale z tego korzysta. Jeżeli chodzi o historię, ja muszę przyznać, że trzeba chcieć się w nią wkręcić. Nie znaczy to, że historia jest zła, ale dzisiaj jak odpala się Echo Night Beyond, może razić bardzo kiepska oprawa, rodem w zasadzie z PlayStation pierwszego i to może jakby odrzucać, ale warto się zagłębić w tą historię, bo jest ona naprawdę dobra, oferuje kilka możliwych zakończeń, w zależności od tego, ile duchów uda nam się uwolnić i zaczyna naprawdę w pewnym momencie tak się wkręcasz w to, że jesteś niesamowicie ciekawy, co będzie dalej, albo jak się zakończy ta cała historia, czy uda nam się odnaleźć tą naszą żonę, czy się nie uda i jaki będzie finał całości. To jest też bardzo silnie odczuwalne, ale po jakimś czasie trzeba dać ten chwilę, żeby się w tą grę wkręcić, bo większość gier zaczyna się od dużego uderzenia, a potem, jak to mówił Hitchcock, zaczyna się od uderzenia, a potem napięcie powinno stopniowo rosnąć. Tutaj raczej nie ma tego uderzenia. To napięcie też ciężko powiedzieć. Zaczyna się od bardzo takiego smętnego trochę momentu i to jest taki, że ta gra od razu zaczyna być wolna. To jest tak, jak wiecie, odpalasz grę i tam w zasadzie nic się nie dzieje. Więc trzeba trochę czasu, żeby wsiąknąć w ten klimat, ale wierzcie mi, że doskonale się nadaje taka gra do grania w nocy, szczególnie jak jesteś sam w domu, podkręcasz sobie głośnik albo zakładasz słuchawki i wierz mi, że no będą pory do wymiany po prostu. Ja muszę przyznać, że bawiłem się w to świetnie. Jest to jeden z tych tytułów, które zawsze mi gdzieś tam zalegały na mojej takiej wirtualnej kupce wstydu i zawsze chciałem to Echo Night Beyond ukończyć od momentu, kiedy zagrałem króciuteńki fragmencik u Marioli i pamiętam, że wkręciła mnie ta gra, ale potem jakoś zapomniałem. No i teraz bardzo się cieszę, że udało mi się do niej wrócić, bo jest to naprawdę fajny tytuł. Niestety jak większość gier From Software sprzed czasów PlayStation 3, Xboxa 360 są to tytuły ciężkie do zdobycia i dość drogie. I tu niestety muszę na to uczulić, że większość gier From Software to są tytuły drogie i rzadkie. Ale jak wiecie, From Software potrafi robić klimatyczne gry, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak wyglądały gry przed Demon Souls, Dark Souls, czy przed Sekiro, no to myślę, czy Bloodborne, to myślę, że jest to świetny tytuł, który pokazuje, że zanim powstały Souls-like'i, From Software robiło zupełnie inne gry, nadal oparte na niesamowitym klimacie, ale zupełnie innych mechanikach i innych gameplayach. Ale obiecuję, że niedługo pojawi się też gra też od From Software, która jest niejako protoplastą Sekiro tak naprawdę, a która pojawiła się na pierwszym Xboxie, ale to
musicie się jeszcze trochę uzbroić w cierpliwość. W mojej opinii dzisiaj Echo Night Beyond się fajnie broni, przede wszystkim tym niesamowitym klimatem i tą powolnością, bo dzisiaj gry są strasznie szybkie, są dynamiczne, mają, wiecie, mamy nadmiar wrażeń. Mam wrażenie, że dzisiaj gry to są takie hamburgery, które po prostu wrzucamy z nadmiarem akcji i bardzo szybko zapominamy. Echo Night Beyond jest jakby po drugiej stronie tej barykady. Jest to powolna gra, którą musisz się zainteresować, we własnym zakresie jakby zbudować to zainteresowanie, która epatuje bardziej klimatem niż jakimiś niesamowitymi cutscenkami i wydarzeniami, ale zwraca się to z nawiązką w momencie, kiedy zagłębimy się w tą historię, poczujemy tą samotność, która otacza naszego bohatera i w sumie też nas. No i oczywiście, gdy zaczynamy powoli składać klocki, układanki, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę w tej bazie się stało. Jak dla mnie fajny tytuł, polecam wszystkim. Tak jak mówię, dzisiaj może to być ciężkie do znalezienia, ale warto. No jest to na pewno jeden z takich bardziej zapomnianych gier, tak? Jedna z takich bardziej zapomnianych, gdzieś tam ktoś o niej kiedyś wspomniał, ale nawet nie wiem, czy ona się pojawiła w Polsce, chyba nie. Chyba nie była wydana na rynku polskim, ale nawet jeżeli nie, to nie zmienia faktu, że no warto sięgnąć, bo jest to tytuł taki nie dość, że nieznany, to niesamowicie klimatyczny i no taka jedna z takich ukrytych perełek na PlayStation, bo te większe perełki to każdy zna na PlayStation 2, a te takie mniej, może jakiś taki film powstanie właśnie o ukrytych perełkach na PlayStation 2, bo naprawdę PlayStation 2 ma masę gier, o których żeście pewnie nie słyszeli, a które są naprawdę dobre. No cóż, z mojej strony to tyle. Jeszcze raz polecam Echo Night Beyond. Tak jak mówię, jest to pierwsza część, aczkolwiek druga część, pierwsza pojawiła się na PlayStation, nie grałem i niestety nie wypowiem się, ale może kiedyś uda mi się zdobyć też pierwszą część i ogram ją dla Was, ale z tego co widziałem, w zasadzie te gry są, ich fabuły jakby się nie łączą. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.